Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dojechał drugi rower, akurat dla mojego syna, żebyśmy mogli we dwóch śmigać. No i przy okazji, słuchajcie, to jest też taka nowość od NGW, czyli kontynuacja, rozwój ścieżki NGW EP2. Było Pro u mnie na kanale, oczywiście jest dalej, jeżdżę, a to jest NGW EP2 Boost. Taka wersja, powiem wam, lepsza. Według mnie jest wersją lepszą od EP2 Pro, mimo że tego, że tamten można rozblokować i jeździć szybciej i w ogóle. Tu już jest wersja europejska na amen, chyba że wymienicie sterownik i wyświetlacz, to wtedy sobie go rozblokujecie. I według mnie jest poprawione wszystko to, co mi przeszkadzało w tamtym modelu. No oczywiście nie da się z tego zrobić super innego rowera, bo to jest taki i taki rower w takim przedziale cenowym. Dalej tani rower za 4000 zł, jakby nie było. Ale mi się wydaje, że NGO odrobiło lekcję. Może i też obserwują rynek, co gdzie jak. Dlatego idzie ewolucja dalej. Dobra, słuchajcie, przechodzimy. Z czym mamy do czynienia? Co tu jest lepszego od EP2? Może nie lepszego, bo film z porównania zrobię osobny. Z czym mamy tutaj po prostu do czynienia? Także idziemy do niego. Kolorystyka jest 3 rodzaje, czyli czarny, taki srebrny i pomarańczowy. I na pierwszy rzut powiem wam, podoba mi się to, nie wiem jak w innych, że jest instrukcja papierowa po polsku. Na stronie producenta macie bardzo dobrze opisaną stronę. Przepraszam. I tam jest też instrukcja, jest wszystko, ale to mi się podoba, że jest instrukcja po polsku. I rzadko kiedy się spotykam z taką instrukcją, która jest tak dobrze opisana do wszystkiego. Od składania rowera. Tak jak mówię, tutaj za długo by zeszło. Fajne są wszystkie etapy składania rowera, co trzeba dołożyć, co gdzie jak. Ja oczywiście rower składałem, warunki polowe, wiatr wieje. No ale rower jest do jeżdżenia po podwórku, a nie siedzenia w domu. Ale chyba muszę się obrócić na drugą stronę, bo nic tutaj nie wiem. No, jak nie stoi, to stoi. Kurde, masakra normalnie. O, tutaj macie pokazane, co trzeba do rowera dołożyć, a z czym rower już przyjeżdża. Także nie ma za dużo elementów. I ogólnie opis manetki, sterownika. Znaczy tutaj manetki nie ma. Tu jest tylko Boost, opis sterownika. I oj się rozwijało z tego wszystkiego. Także to kładziemy tutaj. Troszkę się przygotowałem, żeby wam już nie walił z pamięci, głupot nie opowiadał, że tak powiem. Także opis roweru to opis roweru. No masakra, ale się dzisiaj wzięło. I się nie będzie schować za bardzo nawet. Kurde, no nie wytrzymam. Ale będzie film. Dobra, trzymam go. I tak, słuchajcie, silnik 250 W. Tu jest silnik 750 W, tylko jest blokowany elektroniczny. Ale co ważne, że jest czujnik momentu obrotowego. Słuchajcie, czyli jedziemy i jak on jedzie, zależy od tego, jak pedałujemy. Tu już jest czujnik. I to jest świetna sprawa. To mi się bardzo podoba. Bardzo mi się to podoba. Już po pierwszych kilometrach zrobionych tym rowerem. No, maksymalna prędkość 25 km na godzinę to jest wspomaganie, bo jak się z górki bujniecie, to i 40 pojedzie, ale ten 40 to jakoś mi się niewygodnie jechało. Hamulce jest zmiana też, 180 mm mamy, przód i tył tarczowe. Jak mówię, będzie film z porównania, ale EP2 Pro ma 160, to jest 180. I wydaje mi się, że czuć różnicę. Jakby nie było, jednak jest większa powierzchnia. Hamulec jest dalej mechaniczny, ale bardzo fajnie to sobie radzi. Z tyłu drugi. Później będzie film ze składania, także delikatną regulację trzeba było zrobić. Małe przygody też były, ale to już będzie w kolejnej części, słuchajcie, materiału. Moment obrotowy standardowy, 55 Nm, opony 20×4 cale. Fat tire, czyli no takie fatbajki. Bardzo fajny temat z oponami. Ja później mówię, że na 1.4 biję bara, ale ze względu na to, że z przodu mamy amortyzator
No to jest taki, nie ma amortyzator, tylko sprężyna jest i nic więcej. Także najlepiej odkręcić go na maksa, żeby był jak najbardziej miękki, bo im bardziej go podkręcamy, to on bije. Także no, dalej mówimy, rower jest budżetowy, ale bardzo dobrej jakości, jak na taki budżetowy rower. Także widelec na maksa. No i brakuje mi tylniego wahacza. Mam nadzieję, że będę miał kiedyś możliwość potestować z tylnym wahaczem właśnie, żeby było pełna amortyzacja, przód i tył. Ja mam teraz nabite do opon, zależy od temperatury zewnętrznej, jest tak 1,2, 1,3 i fajnie to już robi robotę na szutrach i takich niedużych wybojach. To jednak wtedy jest bardzo na plus. Dobra, mieliśmy opony, akumulator 48V, 13 Ah, wyjmowany tutaj jest w ramie. Ja go później złożę, wam pokażę, bo to jest oczywiście składak, czyli się składa jedno drugie. Tylko ten przyszedł, musiałem w D40 wszystko psikać. Nie wiem, czy ten bol jest za ciasno zabity, czy farba, no ciężko się go po prostu składa, ale to tam się, słuchajcie, nic nie dzieje. I dalej, co tutaj mamy dalej? Dobra, akumulator, no i do akumulatora od razu zasięg 120 km deklarowany przez producenta. Zimno się zrobiło okropne i chciałem zrobić test baterii. Zrobię osobny film test baterii. To zależy też od temperatury zewnętrznej, te kreski. Nie wiem, kiedy się kreski kończą. Ja na razie testowo zrobiłem na naładowanej 4066. Także tutaj 8 dych bez niczego. Z racji tego, że no tutaj trzeba pedałować, nie ma manetki. Wspomaganie na boosta jest, zaraz o boostie też powiem, ale trzeba pedałować. Cały czas trzeba pedałować, bez pedałowania nie ma po prostu jazdy. Ogólnie zrobione jest 65 km tym rowerem. Bardzo fajnie się tym jeździ, tylko zimno się zrobiło. O, tu mi się już pokasowały. No tyle zrobiłem na baterii. Ja mówię, jak się zrobi cieplej, to bateria podskoczy. A w nocy było 0 stopni. No to wystygła bateria niestety. I dalej, co my tutaj mamy dalej? No to od razu o tym przycisku BOST też powiem przy tym. BOST jest w temacie takim, że jak pedałujecie, a brakuje wam, no to wtedy wam daje pełną moc i do 25 km na godzinę po prostu jedzie rower szybko w tą stronę. Jedzie to elegancko, bardzo fajnie wspomaga, także pedałujecie sobie pod górę jakąkolwiek i on was jeszcze wspomaga i ciągnie, czuć, że to ciągnie. Te 250 W ograniczone, ale ciągnie fajnie. Dziadek się gdzieś wybiera. Dobra, pojechał. Spokój święty, dalej cisza. I lecimy dalej. Już. Z tym BOSTem było, także BOST super sprawa, naprawdę. Wspomaganie, bardzo mi się to podoba. I od razu właśnie jeszcze tak, kręcenie pedałami plus BOST i to, co było w EP2 Pro, tam mi to przeszkadzało, że zaczęliście kręcić, bo tam nie było potencjometrycznego, tylko nie wiem, jak to było tam realizowane, z prędkości, z ruchu, słuchajcie, z czegokolwiek. No po prostu on tak wyrywał, nie? To mi się nie podobało za bardzo, dlatego no musiałem pojeździć troszeczkę rowerem. A tutaj startujecie i on idzie płynnie. Jak chcecie jechać szybciej, znaczy żeby mocniej wspomagał, delikatnie mocniej trzeba na te pedały nacisnąć i to mi się podobało, bo dla mnie rower jest do pedałowania. Wspomaganie super, wszystko fajnie. Jak nie dawałem rady, bo tam była taka dłuższa górka, no albo coś się głąsło, tak 23 nawet zajdzie kilometrów, a się jedzie taką drogą, no to się wydaje, że to pomału jest po prostu i tak się ciągnie. No to wciskacie BOSTA, on was podciąga do tych 25 i tak trzyma. Możecie go trzymać cały czas, on do minuty działa, później się wyłącza i tak w kółko możecie sobie go tam naciskać ale nie widzę potrzeby. Bardzo fajnie to działa, bo jest bardzo płynna jazda. Nie ma żadnego szarpania, cudowania. Super. To właśnie, że jest w pedałach tutaj, znaczy nie w pedałach, tylko ja nie pamiętam, jak się ten korbowód tylko nazywa, czy jakoś tak, że to jest i super, to mi się podoba. Przepraszam, swędzi nos. Dalej, co my tu mamy dalej? Lepiej mieć kartkę i bajek nie opowiadać. Czas ładowania, no to standardowo jak z pojemności wychodzi baterii, bo to jest 0,6 kWh bateria.
Dobra, maksymalny stopień wspinaczki 10 stopni, to nie wiem o co chodzi, 10%. Powiem wam, nie wiem o co za bardzo chodzi. Pod górkę, ja tu pod takie górki jeździłem, że masakra. Do lasu miałbym się wydać. Ogólnie z jazdy może kiedyś zrobię filmy, tylko na razie nie mam w ogóle do tego sprzętu żadnego. Zacząłem się rozglądać za jakimiś kamerami, czy tam GoPro i inne takie rzeczy, ale no to tylko za 3000 trzeba wydać, żeby nagrać film, których jest mnóstwo na internecie. Naprawdę wszyscy jeżdżą, tłuką się, ale chciałbym wam okolice tu właśnie pokazać troszeczkę. No wolę się zatrzymać telefonem, nagrać, że tu jest tak, a tak jest inaczej, bo to jednak za duże koszty są jak na mnie na dzień dzisiejszy. Wydać tyle pieniędzy na kamerę, która będzie praktycznie leżeć i tylko do jazdy rowerem albo gdzieś tam na coś. To nie w tą stronę trochę wydatki. Ale dobra. Tutaj mam układ przeniesienia napędu. Czyli mamy system przerzutek na 7 przerzutek. Zwał jak zwał. Ja to mówię przerzutki. Jak to się tam dokładnie nazywa, nie wiem. Tutaj mamy Shimano. Tutaj mamy łańcuch. Wszystko jest. Korbowód. Także bardzo fajnie to sobie radzi. Była historia, że mi na 7 bieg nie wskakiwało. To wam później w materiale powiem, jak to się stało, dlaczego tak się stało, bo tak się długo zastanawiałem, o co kaman. Dalej mamy, co to mamy? Wyświetlacz LCD. Tak jest. Tu mamy wyświetlaczek, także wyświetlaczek jest standardowy. Sterowanie wyświetlaczem mamy tutaj plusik, minusik, tu jest włączanie, tutaj mamy światła, tutaj mamy informacje. Wchodzimy w menu, wciskamy plus i minus i wszystkie opcje, jak chcemy tam zmienić, słuchajcie, są w instrukcji i to jest świetnie opisane, powiem wam, bardzo dobrze, podoba mi się ten opis. Jest krótki opis, po prostu tu nie ma żadnych cudów na kiju, nie ma rozblokowania, nie ma, że tak powiem, nielegalnej jazdy w Unii Europejskiej, tylko to, co wszystko w standardzie. I jak tam przeklikałem, to praktycznie chyba nic nie zmieniłem, tylko wyświetla, że mi godzinę czasu się świeci, bo ja czasem tak zostawię, że mi się nie wyłączało po prostu i rower, że mi się światła świecił. O, właśnie. No tutaj chyba nie ma o światłach, ale tak, mamy, włączymy. On się wtedy, tutaj mamy światełka. Jak klikniemy, wyświetla się przyciemnie, tu się nam pojawi ikonka i z przodu mamy światełko takie LEDowe, które, powiem wam, świeci i nawet w nocy widać. Z tyłu mamy postojowe. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jak naciskamy, już momencik, teraz w dzień słabo, ale jak naciskamy hamulec przedni albo tylni, światło stopu jest. Także bardzo bezpieczny temat. Podoba mi się też, słuchajcie, tutaj temat, wysokość, że jeśli kilka osób jeździ, każdy sobie zapamięta, na jaką wysokość miał siodełko, na jaką wysokość miał kierownicę. To mi się bardzo podoba, bardzo fajnie zrobione. I poprawione jest, że kiedyś tu była taka tulejka z plastiku i mnie denerwowała, bo wyskakiwała. Teraz jest chyba aluminiowa i bardzo fajnie się trzyma, także w tym temacie też poprawione. Czyli NGV cały czas poprawia to, co po prostu robi. Wyświetlacz, waga roweru 30 kg, masa brutto 37,8. Tylko nie wiem, co to jest za masa brutto, czego to jest tak. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale dobra. Także co? Słuchajcie, tak jak mówiłem, kurde, to słońce. Złożę go teraz, pokażę jak jest złożony. Nie złożę go jedną ręką, bo ten zawias ciężko chodzi po prostu i mnie to nie przeszkadza, bo ja tego roweru nigdy nie będę składał, chyba że kangurem gdzieś będę jechał, to wtedy. To może ze 2 razy do roku jest składane, to mam to daleko gdzieś, że on tam sobie ciężko chodzi. Z drugiej strony nawet i dobrze, bo się lepiej trzyma, luzów nie będzie. Także dla mnie plus. Czyli słuchajcie, składam go i pokazuję wam baterię. Dla tych, co nie wiedzieli, gdzie jest bateria. A jeszcze dodatkowo, że nie mamy tutaj wahacza amortyzacji, to tu mamy sprężynki, które też ratują trochę sytuację. O, a tu chyba jakiś odblask jeszcze może w jakiejś wersji był, ale tutaj widzę nie ma. Dobra, słuchajcie, także biorę, składam i wstęp do składania, czyli żeby rower złożyć, trzeba odblokować kierownicę. Kierownica akurat lekko chodzi. Z tego Jinxa tutaj mamy
łapkę, cyk do góry, odblokowujemy kierownicę z kierownicy, a spróbuję, może mi się uda. I z drugiej strony mamy, słuchajcie, tutaj jest bateria, tutaj też odblokować i można go śmiało składać. Zobaczymy, uda się czy nie. Na stopce stoi. No właśnie, nie pójdzie. Tak go gdzieś... On idzie, ale ciężko. A zobaczymy, spróbuję, co tam. Do odważnych się należy, jak to mówią. Zaraz mi spadnie. Złożyłem go jedną ręką. Jest! Udało się. O, i tu jest. Tylko on teraz źle stoi, bo pedały źle dałem. Dobra. Do tyłu, jedną ręką. O, jest. On tutaj ma taką stópkę, o widzicie, żeby sobie na niej stał. A tutaj mamy taką rączkę. O. I możemy sobie za tą rączkę go wziąć. Patrzcie, dalej w jednej ręce. I nawet ciągnąć za sobą możemy go śmiało na tych dwóch kółkach. Także o, tak wygląda poskładane. No jeszcze siodełko trzeba było puścić w dół. Super kompaktowy. Bardzo mi się to, słuchajcie, podoba. A baterię mamy tutaj, kurde wiej. Tylko właśnie to jest z tym kluczykiem. Ten kluczyk tu jest. Ktoś go chyba nie przemyślał. Ale to wszyscy na ten kluczyk składą. W miarę narzekają. Żeby wyciągnąć baterię, trzeba tego... O, poszło. Przekręcić kluczek, żeby nam tutaj ten stworzeń wyskoczył. Później trzeba przytrzymać baterię, bo wyjedzie. Trzeba wyciągnąć kluczyk i wyjeżdża na baterię. Opala. To jest taki slot na baterię. Schowana. Plus minus tam jest w środku. Tam w środku jest sterownik. Bateria litowo-jonowa. Moja ręka. I tutaj mamy informację z baterii. 13 Ah, 624 Wh. I mówię, tak jak teraz. No mówię, 80 km w stówę śmiało. Można będzie tym chyba napedałować, jak będzie ciepło, bo pamiętajcie, temperatura, jak u Skolima na teledysku. Ja nie słucham akurat gościa, ale mi się skojarzyło. Temperatura robi robotę. I nie lubi zimna. Dobra, słuchajcie. Przepraszam. No właśnie, pojeździłem sobie na takim zimnie i teraz kaszlam, ale wszystko dla zdrowotności. Taki dzikus, bardzo fajny. Idę się schować tutaj, bo tutaj tu mniej wieje. Kurde, mam nadzieję, że nie będzie dużo szumów na materiale. Słuchajcie, bardzo mi się podoba. Tylko tak jak mówię, no chciałem potestować jeszcze coś. Znaczy nawet nie, że mówi, że Engła ma mi wysłać coś, tylko teraz już wiem, z czym to się je i na co patrzeć. Pojeździć takim e-bike'iem, ale takim już za większe pieniądze, który ma z przodu już hydraulika chyba, znaczy hamulce ma hydrauliczne, amortyzator przedni też, nie ten palec, to jest ten amortyzator przedni też już jest nie sama sprężyna, tylko tam już nie pamiętam, nie wiem, ja jestem z tematu motoryzacyjnego jeszcze dawnego, także były olejowe normalnie. No i z tyłu to, żeby był wahacz, żeby to wszystko wybierało. No i też na takich oponach. Nie, opony mi odpowiadają. Super sprawa i może być też taki maluch. Znaczy, to nie jest taki mały rower, jakby się komuś wydawało. To się wydaje, ale jak staniesz koło niego, to on jest duży. On jest wysoki. Moja córka nie może jeździć, bo on jest za wysoki. Także no, na razie musi zwykłym sobie śmigać. A ten dla syna, ja EP2 Pro, ale zobaczymy jeszcze. No bo tam EP2 Pro taki jest oszukany i tam wystarczy tylko korbowodem kręcić i on jedzie, a tutaj trzeba pedałować cały czas i to troszkę nie odpowiada. No ale na spokojnie, każdy ma swoje, a mi bardziej odpowiada, także finalnie może wyjść na to, że to będzie mój rower, a EP2 Pro będzie, znaczy Pro będzie mój syn jeździł, a ja będę jeździł Boostem, bo świetnie mi się nim jeździ. Powiem, super. Mimo tego, że ma swoje mankamenty, ale na to co jest, na tą cenę świetna sprawa, po prostu płynna jazda i tyle.
porównanie między jednym a drugim, zrobię osobny materiał, tam już jest kartka właśnie przygotowana i też wrażenia, co dla kogo, co kto lubi, że tak powiem, żeby też jakieś było porównanie, bo jest masę od tych filmów, ale już to jest nowy produkt, to jest nowość od NGW, praktycznie moje filmy chyba będą na polskim YouTube jako drugie z testów właśnie Bosta. Cieszy mnie to bardzo, że firma zaufała kanałowi, który nie jest w temacie, nie jestem to kanałem rowerowym, jestem związany z elektromobilnością, elektryczne, wszystkie te tematy, ale nie rowerowym, ale lubię jeździć na rowerach i teraz wróciłem do tej jazdy i chciałem właśnie tu po tych górach, po lasach jeździć. Kurde, tylko teraz z lasami zaczyna się problem, bo jest taki wysyp kleszczy, że trochę strach, a ja już raz boleriozę miałem i dziękuję drugi raz, także chyba sobie zostawię tutaj te otwarte przestrzenie, a jest tych otwartych przestrzeni tutaj mnóstwo i tam się pojeździ. Ogólnie i tak nim jeżdżę, do sklepu wszędzie nim jeżdżę, brakuje mi właśnie w nim takiego tematu, muszę jakiś sobie bagażnik załatwić albo coś takiego, coś tutaj na bagażnik większego, na razie to paczuszki albo coś, co sobie gumkami przypinam, a pasuje coś większego, bo bagażnik jest duży, tylko niefunkcjonalny jest ten bagażnik, bo nie ma. Kiedyś mi mieli tą taką klapkę, prawda, jeszcze te, chociaż to się trzymało, a tutaj jednak trzeba jakiś kuferek, coś takiego. Było to na plus, wodę wrzucić, inne rzeczy, jak ja pojadę, cokolwiek wrzucić. Tak rozgadałem się. Dobra, słuchajcie, zapraszam do materiału ze składania rowera, bo to jest bardzo proste, a jeszcze jak przed składaniem rowera weźmiecie instrukcję do ręki, no to już jest super proste, bo bez instrukcji da się złożyć chwila, moment, a z instrukcją jeszcze szybciej. Dobra, zapraszam do składania. No i rozpakować też trzeba. Tutaj starszy brat na wzór stoi, narzędzia potrzebne, obcinaczki i nóż tapicerski, że tak powiem. W tą stronę. Składanie tego roweru jest banalnie proste, bo on jest praktycznie złożony, ale niech się stanie zadość, że tak powiem, całości. O, pomocnik przyszedł, bo się gdzieś zgubił, także lecimy dalej i mamy tak. To co wyciągnięte jest na razie nic nie składane, bardziej rozebrane. Tyle rowera jest poskładanego. Różnica pomiędzy tym a tym na samym początku, że tu są opony nie napompowane. Z tego co wiem, ma być 1,4 bara nabite, także napompujemy. Nawet jest czynno pompować, tylko nie wiadomo ile wtedy jest nabite, bo to jest taka niby pompeczka. Taka, o, a może jest tu jakiś zegar? Tylko ja ślepy. Nie ma. To się tam czasem się na palca robiło i było i się jeździło, nie? Tak. Prawie kompletny rower. Przednie koło, bagażnik jest jeszcze tam pod spodem, tak jest spięte. Siodełko, górna część kierownicy, bo reszta jest zawinięta tam pod spodem. I mamy tak jeszcze pedały. Ja swoim zwyczajem, jak widzę długie trytki, to odzyskuję. Kiedyś to były bardzo drogie tematy, dzisiaj są tanie, ale dalej jakoś mi tak zostało. Lubię odzyskiwać trytki, po prostu ładowareczka. Tutaj mamy resztę, mamy pompkę, zestaw kluczy do poskładania. Tu jest jeszcze, nie pamiętam do czego jest ten stworzeń, ale się dowiem. Instrukcja obsługi rowera i wszystko, także wierzcie mi, tu nie ma nic trudnego w poskładaniu tego rowera i nie można się za bardzo pomylić. Dobra, kierownicę mamy. Pamiętajcie, żeby ten dżinks do składania był z lewej strony, nie z prawej, bo wtedy wyjdzie kierownica tak. Tak nam wyszło. W tym jest, widzę, też popuszczony ekranik. W tamtym musiałem popuszczać. No łatwiej jest po prostu dokręcać kierownicę. Później się już go reguluje konkretnie. No i dobra. Odpinamy resztę i lecimy. Pewnie z przednim kołem tak naprawdę, żeby go postawić i bagażnik będziemy zakładać. Tutaj fajnie to widać. No tu pisze tarcza, że jest 160, a tu jest tarcza 180.
ale widać na rzut oka, że jest różnica pomiędzy tarczami. Dobra, nie, kierownica była, także kluczyk włożony. Powiem wam, miejsce na ten kluczyk to jest genialne. Zobaczcie dlaczego. Bo tam gdzie wali błotem, tam się montuje kluczyk. To jest dla tych, co mówią, że same plusy widzę. Nie widzę samych plusów, tylko muszę dłużej pojeździć i będę też troszeczkę minusów tych rowerów widział. Na przykład mimo podokręcania po takiej ostrej jeździe śrubki mi się pogubiły. Także musiałem podokładać, ale już samokontrujące te się na pewno nie podkręcają na stówę. Także no, siodełko raczej problem nie jest założyć, wsunąć. Bagażnik, tylny błotnik to też wszystko macie gotowe. Tutaj wszędzie śrubki są już w otworach, tylko wystarczy je wykręcić, włożyć to co nam potrzeba i tyle. Także zostało zamontować koło, czyli musimy tamtą ośkę, która jest na czas transportu, wyciągnąć i zakładamy tutaj to kółeczko, później błotnik. Według mnie jest kolejność na instrukcji jest, że najpierw błotnik, później koło, tylko ja wolę odwrotnie, bo lepiej patrzeć jak się wkłada po prostu tarczę tutaj no, w zacisk hamulcowy. I tak jak po tym rowerze hamulce zobaczymy. Tu były na pewno do regulacji całościowo na tych śrubach, bo przesunięte były i strasznie mi piszczały, mimo tego, że śrubę wykręcałem tą na maksa, nic to nie dało. Także warto sobie ją wkręcić na maksa, albo wykręcić tak w połowie mniej więcej i później tymi dwoma wyregulować, żeby ten klocek dochodził praktycznie na zero, a ten klocek później już można sobie tutaj podregulować, można tutaj podregulować i można też przy kierownicy. Regulacji jest mnóstwo. Dobra, bierzemy się za co? Za koło. I co? Pompujemy i rura! Bo bateria jest do pełna naładowana, także trzeba testować od razu. No i szybka akcja. Koło przykręcone, błotnik przykręcony i tyle. Także tutaj no mówię, jak się komuś nie chce, to tak mu pół godziny zajdzie skręcanie tego rowera, a jak się komuś chce, to mu zajdzie 15 minut, nie? Nam się tak chciało, nie chciało, to tak około pół godziny nam pewnie zeszło. Ciemno tu już zaczyna się robić. I także mój cud techniki odpalony. Bijemy 1,4 bara i jedziemy. Z tym Jadę. koksem. Z czym jedziemy? Z tym koksem. Z koksem jedziemy, to fajnie. Dobra, jedziemy na testy. Dobra, testy drogowe pierwsze przeprowadzone i nie wiem, awaria, nie awaria. Siódma przerzutka, siódma zębatka mi się nie wrzuca. Zacząłem tutaj kręcić, regulować, no dalej nie podejdzie, za chwilę się patrzę. A tutaj aparat już dalej nie chce wyjść, bo go osłona trzyma. Zobaczcie, w tym wychodzi. Tak by było gdzieś przygięte. Bardziej w transporcie nie sądzę, może gdzieś po prostu element był przygięty. No i tyle, także za chwilę złapię się za to. Mi się wydaje, że rękami odegnę i nie powinno być problemu. Tak jak mówiłem, hamulce delikatne tam popraweczki i to będzie na końcu, ale tutaj pierwsza jazda, powiem wam, jest różnica i to spora. Na plus to wspomaganie tutaj z pedałów. Ten boss taki nieodczuwalny, bo jeszcze pod górę takie konkretnie nie jeździłem, ale jest. Jak się go przytrzyma, to po prostu jest więcej mocy. No i sobie z pedała jedziecie i on jedzie równiutko. A ten niestety ruszacie, on zaczyna z wami gonić. To jest taki nawrowisty koń, nie? A tutaj idzie to fajnie, wszystko płynnie. Jak chcecie szybciej, naciskacie na pedał szybciej i także ewolucja na plus 100% albo i 200. Bierę to, wyginam i jeszcze jedna sprawa, muszę sobie pojeździć, bo tym jak jadę, wchodzę w zakręty, wszystko ok, nie? A tym jadę, wchodzę w zakręt, gdzieś tak mi się dziwnie próbuje mnie przełamać. Nie wiem, czy to jest kwestia opon, raczej nie, kierownica, wszystko jest tak samo w tej samej pozycji, także no, muszę pojeździć i sobie to jeszcze na spokojnie potestować, także siła razy ramię, a nie to za chwilę pójdzie żabka i prostujemy. No i zimno się zrobiło, jakaś burza idzie. Odgiąłem
osłony, też tak powiem, na aparat, ochronę. Dziś chyba w transporcie się przegięło, bo powiem wam, albo ja mam tyle siły, albo po prostu tego druta wygiąłem. Działa wszystko elegancko. Musiałem z powrotem podregulować to, co zepsułem. Działa elegancko i powiem wam tak, bardzo mi się podoba, że jest papierowa instrukcja składania i obsługi po polsku. Tutaj wszystko jest, etapy nawet tak są pozaznaczane, co trzeba w jakiej kolejności założyć. Polak jak to Polak, instrukcja dopiero patrzę, jak coś mu nie wychodzi. Tutaj jest taki fajny, o, tutaj zobaczcie, to co jest na pomarańczowo, to są elementy, które trzeba do rowera dołożyć, także on praktycznie kompletnie przychodzi cały poskładany i dodatkowo mamy też całą obsługę sterownika tutaj tego wyświetlacza, co sobie tam jeszcze można pozmieniać. Za dużo tutaj nie nazmienia. I tak samo strona producenta, powiem wam, no zasługuje na pochwałę, bo jest tam bardzo fajnie to ogarnięte. No po polsku jest oczywiście też, dzisiaj to żaden problem, ale jest też ikonka, gdzie są najczęstsze pytania i takie inne rzeczy, także no NGW dba o klienta, słowo dziś zgubiłem, dba o klienta, żeby było jak najlepiej i jak na razie bardzo fajnie mu to wychodzi. Także powiem wam, mamy EP2 Pro i EP2 Bost i na pewno zrobię film porównania. Muszę tym więcej pojeździć, bo tym już troszeczkę jest najeżdżone. Już parę górek ze mną był, także już jest 220 km. No a tutaj dopiero pierwsze testy, także muszę te same górki sobie ze dwie zaliczyć i jeszcze więcej jazdy, bo tylko 13 km, nie? Zrobiłem tutaj po płaskim tak naprawdę. Troszeczkę jeszcze w teren pojechać, tego Bosta popróbować. No i stała się rzecz taka, że ten czarny był dla syna, a będzie mój, bo mi się lepiej nim jeździ, a mój syn twierdzi, że lepiej się jeździ właśnie tym pomarańczowym, czyli no, starszym modelem EP2 Pro. No bo tutaj trzeba pedałować, a tutaj troszeczkę pedał niecie i on ciągnie i to mi przeszkadza właśnie w nim, a tutaj nie, ale to już zrobię porównanie właśnie EP2 Pro VS EP2 Bost, co na plus, co na minus, co możecie wybrać, bo nie ma takiego filmu jeszcze na YouTube, bo to jest nowość, ten EP2 Bost. Także będzie bardzo ciekawe porównanie. Tylko mówię, muszę jeszcze nim ze dwie górki zrobić i bardzo chętnie zrobię porównanie tych dwóch e-bajków. Jakoś tak, nie wiem, dzisiaj słowa strasznie gubię. Także słuchajcie, maszyna jedna i druga bardzo fajna i bardzo się cieszę, że trafił do mnie jakikolwiek rower elektryczny, bo ja się wreszcie mogę ruszyć z domu gdzieś dalej. To nie, że mi się nie chciało, tylko teraz nie umęczę się, zanim dojadę do miejsca docelowego i później sobie śmigam elegancko, także no już na mój wiek takie wspomaganie elektryczne, mimo że stary nie jestem, ale jednak człowiek te siły traci, a tutaj dzięki temu dalej sprawność jest utrzymywana, a wracamy tak naprawdę do czasu młodości, jeśli tam śmigało na zwykłych rowerach. Dobra, nie zanudzam, słuchajcie, szczęścia, zdrowia, pomyślności i ja testuję dalej, także oczywiście standardowo wszystkie linki w opisie i te sprawy od producenta, kody rabatowe, to tak jak zwykle się tam znajduje. Także lecimy z tematem. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się ciepło i do następnego.